Podejmiemy dzisiaj dwa tematy. Przede wszystkim spróbujemy czegoś, czego od dawna chciałem spróbować, czyli kawy z jedynej europejskiej plantacji znajdującej się na Gran Canaria. Korzystając z uprzejmości naszego przyjaciela, zakupiliśmy sobie właśnie taką kawę do przetestowania, a także odpowiemy sobie na pytanie może troszkę ważniejsze, czy warto kupić kawę będąc na wyjeździe, czy warto kupić kawę będąc na jakichś plantacjach w dalekich krajach Ameryki Południowej czy Afryki. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaka jest nasza opinia, jaka jest nasza odpowiedź na to zagadnienie, zapraszam Was do odcinka. Dobra herbata, dobra kawa, czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl. Na sam początek zajmiemy się przede wszystkim właśnie tą plantacją, która znajduje się na Gran Canaria, więc z punktu widzenia politycznego wciąż jest to Europa, natomiast geograficznie no już troszeczkę Afryka, więc dużo cieplejszy klimat, stabilna pogoda praktycznie przez cały rok. Jest to mała plantacja zajmująca się przede wszystkim sprzedażą kawy tak lokalnie, właśnie do spożycia na Gran Canaria oraz właśnie do sprzedaży turystycznej, dlatego tej kawy użyliśmy, aby przedstawić Wam ten problem, którym jest właśnie kupowanie kawy za granicą. Czy warto? Za sekundkę na to odpowiemy. Natomiast przyjrzymy się przede wszystkim, jak wygląda ta kawa. Mamy tutaj kawę, która została już wypalona na plantacji. Jest to tak naprawdę bardzo powszechny problem przede wszystkim, ponieważ często ziarno jest dobrej jakości, ale sam wypał niestety już nie bardzo. Żeby troszeczkę pomóc i dać większe szanse tej kawie w naszym teście, ponieważ zaparzymy sobie ją, wyciągnąłem z tego ziarna, więc dokładnie połowy tego ziarna, te najlepiej wypalone, te najjaśniejsze, te, które nie są przypalone z żadnej strony i dzięki temu uzyskałem zaledwie 10 gramów przy 100 gramach, które odseparowywałem, a więc stosunkowo niewiele tych dobrych ziaren. Pozostałe ziarna były bardzo ciemno wypalone, tak samo jak tutaj mamy właśnie pokazane. Jest to już wybitnie ciemne palenie, takie, które jest bardzo ciemne, takie, które niewiele niesie ze sobą smaku, przede wszystkim gorycz, przede wszystkim dużą ilość smoły na języku, czegoś takiego dymnego, nieprzyjemnego. Wyciągnąłem te ziarenka, odseparowałem tylko te, które najjaśniejsze były, które były najbardziej mi się podobały, po prostu twierdziłem, że najlepiej przekażą smak do naszej kawy. Nie ma co ukrywać, że sąsiedztwo tych bardzo spalonych jednak powoduje, że aromaty przeniosły się również na te jasno palone ziarno. Co wiemy o tej parce kawy? Przede wszystkim wiemy, że kosztowała ona gdzieś około 15 euro, a więc stosunkowo dużo jak na taką kawę. Wiemy, że była ona wypalana na miejscu i była wypalana w bardzo niekonwencjonalny sposób. Był to piec, który był zrobiony z beczki popiwia, więc wyobraźcie sobie, jak bardzo siermiężna metoda, mimo tego, że wymaga bardzo precyzyjnych ustawień temperatury na poszczególnych etapach wypalania, precyzyjnego mierzenia czasu. Tutaj tego kompletnie nie było, dzięki czemu uzyskaliśmy bardzo nierówno wypalone ziarno, bardzo dużą ilość właśnie takich ciemnych wypaleń, które niestety skutkują dużą goryczą. Zalejmy sobie w takim razie tą kawę. Tutaj dla porównania może jeszcze pokażę kawę, naszą kawę, taką, którą można by tutaj przedstawić jako przykład, czyli suche ziarno, równo wypalone, dużo jaśniejsze. Ziarno, które nie niesie za sobą tego dymu, nie niesie za sobą tej goryczy, coś, co po prostu przyniesie nam więcej owoców. Ale sprawdźmy, jak ta kawa zaparzy się i jak ona po prostu smakuje. Dzięki temu będziemy mieli pełny obraz tego profilu smakowego. Ok, a więc spróbujmy sobie tej kawy, ona już jest zaparzona w tym momencie. Tak jak mówię, odseparowałem te najjaśniejsze, najbardziej równo wypalone ziarna, tak żeby dać jak największe szanse właśnie kawy z Gran Canaria. Od razu muszę powiedzieć, że samo ziarno wygląda bardzo dobrze. Nie ma zbyt dużo defektów, jest w miarę równe, więc wydaje mi się, że jeśli by wypalić je odpowiednio, jasno, też żeby nie było to w takich siermiężnych warunkach, myślę, że dałoby bardzo ciekawy efekt, ale sprawdźmy tak naprawdę, jak ona się tutaj zachowa.
Niewiele to szczerze mówiąc dało, to, że odseparowaliśmy te ziarna, ze względu na to, że w dalszym ciągu czujemy dość dużą pustkę. To wynika z tego, że ziarno zostało bardzo długo poddane obróbce wypalania. Trwało to gdzieś około 30 minut z tego, co mówił Konrad, a więc mamy tutaj zdecydowanie zbyt długi czas. On tak naprawdę spowodował, że wszelki smak w kawie został wypalony. Nie ma tutaj tej goryczki takiej, której bym się spodziewał po tej bardzo ciemno wypalonej kawie. Pewnie to ze względu na to, że odseparowaliśmy to dobre ziarno. Natomiast nie ma tutaj też zbyt dużej ferii aromatów, smaków owocowych. Musicie pamiętać też o tym, że jest to kawa, za którą zapłacono 15 euro, a więc jest to pewnego rodzaju eksperyment, natomiast nie jest to kompletnie kawa, którą ja chciałbym pić codziennie. Pozostaje nam zatem odpowiedź na to ostatnie pytanie, czy warto zatem kupować kawę, będąc na różnego rodzaju wyjazdach. Są tutaj pewne za i przeciw. Najpierw może zajmiemy się tym, co powoduje, że warto kupić tą kawę. Przede wszystkim wspieramy lokalną społeczność, czyli często biedne regiony mogą zarobić właśnie dzięki temu, że my tam przyjedziemy, właśnie dzięki temu, że zajmują się tym, nawet jeśli nie jest to doskonała jakość, to na tyle, na ile potrafią. Kolejnym argumentem jest jeszcze to, że jest to pewnego rodzaju pamiątka. Zwiedziliśmy taką plantację, chcieliśmy się dowiedzieć, jak wygląda proces produkcji kawy. Gran Canaria jak najbardziej nam na to pozwala. Możecie się tam wybrać, zobaczyć, jak kawa rośnie od najmniejszych roślinek po duże krzewy, jak kawa kwitnie, jak jest zbierana, jak jest obrabiana. To jest wszystko dostępne właśnie na tej plantacji. I pewnie nie jeden z nas chciałby mieć taką paczkę kawy, nawet w formie pamiątki właśnie po tym miejscu, żeby przypominała nam te piękne chwile spędzone właśnie na plantacji. Natomiast co jest przeciw? Przede wszystkim to, że najczęściej jest to słaby wypał. Nie chcę tutaj generalizować, ale niestety muszę, ze względu na to, że musimy wyrazić jakąś opinię. Z pewnością wiele plantacji będzie totalnie wymykało się temu osądowi, który teraz przedstawię. Natomiast bardzo często jest tak, że te miejsca turystyczne gwarantują niską jakość produktu, ponieważ wiedzą, że mogą zarobić na turystach. Turysta jest wygodnym klientem. Turysta jest klientem, który przyjedzie, może wydać więcej pieniędzy, natomiast już nie wraca do tego miejsca, a więc nie wraca z reklamacją również, więc możemy mu wrzucić do takiej paczki z kawą, co tu dużo gadać, nawet średnią jakość albo złą jakość, i nie wiążeć się to z wcale jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Kolejnym argumentem jest też to, że plantacje często nie zajmują się wypalaniem kawy. Wypalanie kawy jest bardzo skomplikowanym procesem i jeśli chcemy go przeprowadzić tak, żeby gwarantował nam najlepszą jakość, najlepsze rezultaty, musi się to odbyć w bardzo kontrolowanych warunkach, które plantacje często nie posiadają. Jeśli miałbym w takim razie wyrazić swoją opinię, czy warto kupić kawę będąc na wyjeździe w Gwatemali, w Kenii, w Etiopii, czy na przykład w Indonezji albo na Gran Canarii, szczerze mówiąc powiedziałbym, że chyba nie. Dlatego, bo najczęściej cena jest wygórowana, tak jak tutaj 15 euro za paczkę fatalnie wypalonej kawy, natomiast jakość jest stosunkowo niska. Jeśli bylibyście w takim razie w jakimś dalekim kraju, upewnijcie się, czy ta kawa jest odpowiednio wypalona. Upewnijcie się, jakie są opinie ludzi, którzy pili tą kawę, ze względu na to, że właśnie te opinie często mogą być kluczowe w waszej decyzji. Jeśli jedziecie do krajów, które serwują kawę, jeśli jedziecie do krajów, które słyną z dobrych palarni, tam jak najbardziej warto sobie taką kawę zakupić. Natomiast szczerze mówiąc, ja odradzałbym wam zakup kawy na w dalekich podróżach. Jeśli jesteście w Indonezji, niekoniecznie warto kupować Kopi Luwak. Jeśli jesteście na Gran Canarii, ja osobiście nie polecam zakupienia kawy z tamtych rejonów. Więc jeśli chcecie pić dobrą kawę z Gwatemali, równie dobrze możecie to zrobić z polskich palarni, których jest bardzo dużo już w Polsce, i cieszyć się kawą, która właśnie jest z tamtych rejonów, ale jest wypalona w odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób przez odpowiedniego roastera. Dzięki wam w takim razie za dzisiejszy odcinek. Ja wam się żegnam. Mam nadzieję, że podzielicie się też w komentarzach swoimi spostrzeżeniami ze swoich podróży, a może teraz właśnie jesteście na podróży. Piszcie do nas, jak najbardziej chcemy poznać waszą opinię. No i cóż, do zobaczenia na czajnikowy.pl.